Cześć, witam Cię na kanale IPC Polska. W dzisiejszym odcinku na zdecydowany bestseller, jeżeli chodzi o urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody. IPC PWH-101. To jednomyślnie określony przez naszych partnerów handlowych tzw. wół roboczy, który nie boi się żadnego rodzaju pracy. Zawsze, gdy dostajemy pytanie o urządzenie nie do zdarcia, to z uśmiechem na twarzy i pełnym zaufaniem do tego modelu proponujemy właśnie PWH-101. Urządzenie w standardowym wyposażeniu posiada pistolet z szybkozłączem, systemem zapobiegającym się skręcaniu węża, lancę z zagiętą końcówką, abyś mógł lepiej dotrzeć w najgłębsze zakamarki, dyszę płaską oraz 10 metrów węża wysokociśnieniowego, którego zawsze możesz przedłużyć. Urządzenie zostało zaprojektowane na solidnym podwoziu z 4 kołami, dzięki czemu transportowanie go w trudnych warunkach w plenerze nie stanowi żadnego problemu. Wyposażone zostało również w hamulec bezpieczeństwa. Wodę tłoczy wydajna, wolnoobrotowa pompa korbowodowa, a grzanie odbywa się za pomocą kotła wykonanego ze stali nierdzewnej. Pompa paliwa oraz wentylator działają tylko wtedy, gdy używasz podgrzewania wody, oszczędzając te elementy podczas pracy z wodą zimną. Dodatkowo w urządzeniu znajduje się płynna regulacja ciśnienia na pompie, do której jest szybki dostęp poprzez podniesienie pokrywy. Producent na platformie myjki PWH-101 oferuje nam dwa konkretne warianty. Pierwszy to 250 bar ciśnienia roboczego i wydatku wody 900 litrów na godzinę i drugi, który dzisiaj ze mną jest, 200 bar ciśnienia roboczego i aż 1300 litrów wydatku wody na godzinę. Urządzenie to ma duży zbiornik buforowy zapewniający stały dopływ wody oraz zbiornik detergentu o pojemności 22 litrów. Co ważne, detergent podawany jest pod wysokim ciśnieniem z precyzyjnym dozowaniem za pomocą pompy perystaltycznej. Spójrz na panel sterowania. Już na pierwszy rzut oka widać, że obsługa codzienna nie będzie stanowiła żadnego problemu. Widzimy tutaj dwa pokrętła oraz manometr wskazujący nam ciśnienie robocze w czasie rzeczywistym. Jedno pokrętło odpowiada za uruchomienie urządzenia oraz ustawienie wtrysku detergentu pod wysokim ciśnieniem. Pozycja 50% to 0,2 litra, natomiast 100% to 0,4 litra środka chemicznego na 1 minutę. Drugie pokrętło służy do załączania i regulowania temperatury podgrzewanej wody. Mamy tutaj również opcję trybu Eco, dzięki któremu woda będzie podgrzewana do temperatury 65 stopni, zmniejszając tym samym zużycie energii oraz oleju napędowego nawet o 20%. Oraz maksymalna temperatura, aby uzyskać stopień parowy. Dodatkowo na panelu sterującym znajduje się kontrolka świadcząca o uruchomieniu urządzenia, rezerwy paliwa, kontrolka serwisowa, która poinformuje Cię o potrzebie wymiany oleju, kontrolka ewentualnych błędów oraz kontrolka o aktywnym systemie zabezpieczenia termicznego silnika. Warto również podkreślić, że urządzenie zasila wydajna i niebywale trwała wolnoobrotowa pompa korbowodowa, a myjki wyposażone są w profesjonalny system DTS, czyli opóźnionego total stopu. Już za chwilę wytłumaczę Ci zalety takiego rozwiązania. Wskoczę tylko swój garnitur i przygotuję maszynę do pracy. Wybierając dla siebie urządzenie, musisz być świadomy, jakie są rodzaje pomp oraz jakie znaczenie ma system sterowania urządzeniem. Pompy dzielimy na pompy osiowe oraz pompy korbowodowe. Te pierwsze należy jednak rozróżnić na pompy osiowe z tarczą zataczającą, amatorskie i pompy z tarczą wychylną, półprofesjonalne. Pompy korbowodowe natomiast to w pełni profesjonalne pompy przystosowane do długich i ciężkich prac. Ich wydajność jest niemalże 2 razy większa od pomp osiowych i pracują ze znacznie niższą temperaturą. Pompy te są znacznie trwalsze, tańsze w eksploatacji i mogą przepracować tysiące godzin bezawaryjnie. Kolejna, bardzo ważna rzecz to rodzaj sterowania. Puszczasz pistolet i urządzenie się natychmiast zatrzymuje? Nie jest to najlepsze rozwiązanie dla Twojego urządzenia. Powinieneś wybierać tylko te myjki, które zatrzymują się z opóźnieniem. DTS to profesjonalny system opóźnionego zatrzymania. Charakteryzuje się tym, że po zamknięciu pistoletu pompa z silnikiem cały czas pracuje, a woda krąży bez ciśnienia w obiegu zamkniętym. Urządzenie nie jest obciążone i wyłączy się po określonym czasie. Dzięki takiemu rozwiązaniu podzespoły w pompie podczas przestoju nie znajdują się niepotrzebnie pod ciśnieniem, przyspieszając tym samym ich naturalne zużycie. Ponadto używając systemu z opóźnionym zatrzymaniem oszczędzasz nie tylko swoją pompę, ale także cały układ elektryczny. Wszystkie urządzenia IPC w naszej ofercie posiadają wydajne i trwałe, wolnoobrotowe pompy korbowodowe, opóźniony system zatrzymania całkowitego urządzenia DTS, a modele z podgrzewaniem wody kotły wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo wszystkie pompy IPC przechodzą testy 2000 godzin w reżimie pracy 8 godzin dziennie, a urządzenia posiadają szereg zabezpieczeń takich jak
kontrolę mikrowycieków, zabezpieczenie przed pracą na sucho, całkowite wyłączenie urządzenia po okresie bezczynności, kontrolę zapchanej dyszy, system zapobieganiu odkładania się kamienia wężownicy, zabezpieczenie termiczne silnika czy licznik motogodzin informujący Cię o potrzebie wymiany oleju. Pamiętaj również, że urządzenia wysokociśnieniowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Możesz nimi dezynfekować, odladzać powierzchnię, udrażniać kanalizację, transportować ciecze, a także przeprowadzić proces obróbki powierzchni, używając do tego odpowiednich akcesoriów dodatkowych. Do najpopularniejszych z nich należą m.in. bęben na wąż, różnej długości lance do czyszczenia powierzchni płaskich, turbodysze, dysze do pary, inżektory czy zestawy do piaskowania. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeśli jednak masz jakieś pytania, skontaktuj się ze swoim najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży urządzeń IPC lub zadaj mi je w komentarzu. Cześć!